Cześć! W dzisiejszym odcinku Librarian on the Road zapraszam Was na wycieczkę do Lutomierska. Mieszkańcy tej dużej podłódzkiej wsi zwykli mawiać: w dawnych, dobrych czasach na mapach Polski nasze miasto było już zaznaczone, a Łódź nie. Jest to prawda. Ale czy coś z tej dumnej przeszłości jeszcze zostało? Przekonajcie się sami. Wszystko zaczęło się w tym miejscu, na łąkach zwanych przez miejscowych Koziówkami, od stad kóz, które tutaj właśnie mieszkańcy Lutomierska niegdyś wypasali. Teren był wręcz idealny do osiedlenia się. Bliskość rzeki albo bogatych w zwierzynę borów sprawiała, że nasi przodkowie bardzo chętnie tutaj zostawali i zakładali osady. Pracujący na Koziówkach łódzcy archeolodzy dokonali kilku fascynujących odkryć. Dowiedzieli się na przykład, że najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z 3,5 tysiąca lat przed naszą erą. Poza tym odkryli pochówki wojów z czasów Bolesława Chrobrego, a także świetnie zachowany późnośredniowieczny miecz, który został do Lutomierska sprowadzony aż z Europy Zachodniej. Jest też bardzo prawdopodobne, że gdzieś tutaj pochowano legendarnego założyciela osady, rycerza Lutomira. Jeśli już o średniowieczu i rycerstwie mowa, to pewnie zadajecie sobie pytanie, co stało się z siedzibą tego rycerza i rodu, do którego należał Lutomiersk. Niestety, tutejszy zamek nie zachował się do dzisiejszych czasów. W XVII wieku był już w stanie zupełnej ruiny i ówcześni właściciele zdecydowali się pobudować tutaj klasztor. Jeśli przyjrzycie się jednej z klasztornych ścian, to z całą pewnością zauważycie fragmenty i pozostałości średniowiecznego zamczyska. Te zabudowania należały niegdyś do zakonu franciszkanów. Jednak podczas powstania styczniowego franciszkanie wspomogli polskie oddziały Taczanowskiego i w efekcie w ramach represji władze carskie klasztor zlikwidowały. Dzieła zniszczenia dopełniła I wojna światowa. Tak, że w okresie międzywojennym rozważano nawet rozbiórkę tego zabytku. Na całe szczęście staraniem mieszkańców klasztorowi przywrócono dawną świetność. Istnieje legenda, która mówi, że klasztor ów posiadał lochy albo tunel, który łączył go z pobliskim kościołem w Kazimierzu. Jak w każdej legendzie, tak i w tej jest ziarnko prawdy. Klasztor bowiem posiada głębokie podpiwniczenie, które podczas powstania styczniowego pełniło rolę katakumb. Nie jest ono jednak udostępnione do zwiedzania. Możecie natomiast obejrzeć kościół, a jeśli będziecie mieć trochę szczęścia, to może traficie na koncert, bowiem to właśnie muzyką lutomierski klasztor słynie. A to z dwóch powodów. Po pierwsze, z bardzo dobrej jakości organów, a po drugie, z renomowanej szkoły muzycznej, którą prowadzą tutaj zakonnicy salezjanie.
Kiedyś w Lutomiersku to było 5 kościołów, mawiają czasami mieszkańcy. To nie do końca prawda. Owszem, kościołów było 5, w tym jeden kalwiński zbór, ale na przestrzeni dziejów. Znamy nawet lokalizację jednej z tych nieistniejących świątyń. Średniowieczny kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja miał znajdować się na wzgórzu leżącym na rubieżach współczesnego miasteczka. Poza świątynią klasztorną do naszych czasów przetrwała jeszcze późnobarokowa, a może klasycystyczna fara. Została ona wzniesiona pod koniec XVIII wieku z fundacji Barbary Sanguszkowej. Kobiety, jak na owe czasy, niezwykłej, filantropki, poetki i tłumaczki, choć w Lutomiersku chyba nie do końca lubianej. Miasteczko po okresie gwałtownego rozwoju przeżywało bardzo poważny kryzys. Liczne wojny, zarazy i pożary doprowadziły do upadku i nawet tak rzutka osoba jak Barbara nie była w stanie tego zmienić. W 1870 roku Lutomiersk utracił uzyskane w 1274 prawa miejskie i nigdy już ich nie odzyskał. Z XIX wieku pochodzi bardzo ciekawy zabytek. Krzyż karawaczny ustawiony w Lutomiersku na pamiątkę powstrzymania zarazy cholery. Jest to krzyż z belką poprzeczną, który nie ma jednak nic wspólnego z prawosławiem. Takie krzyże wywodzą się z Hiszpanii i ustawiane były na grobach ofiar zarazy albo w miastach, które tak jak Lutomiersk uniknęły szczęśliwie morowego powietrza. Lutomierską karawakę możecie obejrzeć przy drodze wyjazdowej na Łask. Dziś Lutomiersk to niewielkie, ale urocze miasteczko. Z całą pewnością warte poświęcenia mu trochę czasu i odbycia krótkiej wycieczki z Łodzi. A jak się tutaj dostać? A to już jest atrakcja sama w sobie. Tramwaj linii 43 zawiezie nas prosto do celu. Po drodze miniemy jeden z nielicznych w Europie mostów tramwajowych. Ta konstrukcja pochodzi z 1931 roku i rozpięta jest nad rzeką Ner. Ner zwany niegdyś przez mieszkańców Lutomierska Czarną Rzeką, ze względu na bardzo duże zanieczyszczenie łódzkimi ściekami. Dzisiaj z Nerem jest trochę lepiej, ale myślę, że jeszcze wiele wody w tej rzece będzie musiało upłynąć, zanim będziemy mogli zacząć korzystać z niej tak, jak to robili pierwsi mieszkańcy osady. Tak więc zapraszamy do odwiedzenia Lutomierska, a jeżeli film Wam się podobał, to dajcie nam suba na YouTubie i łapki w górę.